Przecież 2 tygodnie przed wejściem, przed zbliżeniem się frontu do Berlina, jak ruszył front z Nadodry, to kuchnia obozowa przestała wydawać żywność. Raz, że nie miała już dostaw, a dwa, że już były ostrzały bezpośrednie. No, ostrzały były, bombowe ostrzały to były przez cały czas. Przez cały czas. Naloty były tak olbrzymie, ja w jednym nalocie naliczyłem 1200 samolotów w jednym nalocie. To był historyczny, największy nalot w historii. 1200 samolotów w jednym nalocie. No ale ja właśnie jak kuchnia obozowa przestała wydawać żywność, a ja miałem do wyżywienia żonę, która była dopiero po porodzie i ona siedziała w schronie i się nie ruszała, bo musiała przecież dzieckiem się już zajmować bez przerwy. Więc ja musiałem różne wyprawy robić, nie zważając nawet na ostrzał, żeby zdobyć żywność. Jeden kolega tylko ze mną chodził, taki technik z Warszawy, młody. Między innymi mieliśmy taką przygodę, przeszliśmy, a dookoła naszego obozu były ogródki działkowe. Te ogródki działkowe zostały splantowane dosłownie przez czołgi sowieckie i inne pojazdy razem z domkami drewnianymi w tych domkach, w tych ogródkach działkowych. Dosłownie klepisko się zrobiło z tych ogródków działkowych. Ale i tam stały działa, stały katiusze, stały granatniki i to wszystko strzelało. A myśmy, żeby zdobywać żywność, to myśmy nie mieliśmy innej możliwości. Musieliśmy przez te pozycje sowieckie przejść. Ci żołnierze sowieccy wcale na nas nie zwracali uwagi. Oni byli tak zajęci walką. Nawet ja do dziś mam w oczach te sanitarne wózki, którymi wywożono rannych z pierwszej linii, prawda, bez przerwy. Bardzo oryginalne wózki, takie prawie przy samej ziemi, na maleńkich kółkach, takich może 20-centymetrowych, nawet mniejszych. Platformki takie i na nich kładziono rannego i te platformki były ciągnione przez psy. 6 psów ciągnęło taką platformkę. Żołnierz jeden tylko pomagał troszkę tym psom i pchał tą platformkę. No i to wszystko wśród strzelających granatników, dział i tak dalej. I my musieliśmy pokonywać te pozycje. Wydostawaliśmy się na takie tereny niczyje, gdzie już nie było ani Niemców, ani Sowietów. Niemcy albo pouciekali z budynków, albo siedzieli w piwnicach. No i tam wchodziliśmy do mieszkań i czasem się coś znalazło. Chociaż Niemcy, jeżeli schodzili do piwnic, to zabierali żywność ze sobą. Można było wszystko zostawić w mieszkaniu, tylko żywność się zabierało, bo to jest najważniejsze w takich okolicznościach. No ale czasem coś znaleźliśmy, czasem coś się znalazło. W każdym razie w jednym miejscu mieliśmy taką przygodę. Szliśmy pustą zupełnie ulicą, obydwie strony zabudowane domami, wysokimi domami, co najmniej 4- albo 6-piętrowe domy. Pusta ulica kompletnie. Ostrzał szedł w poprzek tej ulicy, czyli nad domami, więc my byliśmy tam dość bezpieczni i szliśmy tą ulicą
I w pewnej chwili zauważyliśmy, że tam jakiś ruch jest na końcu tej ulicy. Okazało się, że to żołnierze sowieccy budują barykadę w ulicy poprzecznej w stosunku do tej, którą szliśmy. W poprzecznej ulicy budowali barykadę, bo dalej byli Niemcy. Ja znałem te miejsca, bo ja przed tym, zanim się zaczęła bitwa, to ja tam chodziłem i wiedziałem, że na tej ulicy, gdzie właśnie budowano barykadę, w jej perspektywie troszkę dalej był placyk i na tym placyku wiedziałem, że jest zakopana w ziemi wieżyczka czołgowa z działem czołgowym. I właśnie Sowieci w tej chwili chcieli zdobyć ten placyk, na którym stało to działo. I w ogniu tego działa strzelającego budowano barykadę taką poprzeczną. I jak myśmy nie widzieliśmy z daleka tego, dopiero jak zauważyliśmy, że tam jacyś ludzie i nagle się wyłonił, bo może on był w bramie gdzieś coś, nagle się wyłonił oficer sowiecki. Na chodniku stanął. Myśmy się już nie mogli wycofać, bo on nas zauważył. Jak on nas zauważył, to stanął frontem do nas, oparł się na szabli, tak, swojej gołej, którą miał wyjętą i tak z nią chodził i patrzył na nas. No to myśmy musieli już do niego podejść, prawda? Poszliśmy do niego, on się pyta, co wy za jedni tam tego, po rosyjsku. No ten mówi, ja po rosyjsku nie umiałem mówić, ten kolega mój trochę mówił po rosyjsku. Więc mówi od razu, gwałtownie odpowiedział, my przyjaciele, bo wystraszył się też. My przyjaciele, mówi, my Polacy, my przyjaciele. My rzeczywiście mieliśmy na rękach biało-czerwone opaski sobie nosiliśmy, żeby było widać, że to my Polacy, że nie Niemcy. No on tak się zdziwił, na nas patrzył, co wy za jedni tutaj. Zdziwił się, bo wszyscy w piwnicach ukryci, nikt nie chodzi, a tu dwóch cywilów, prawda, wśród bitwy takiej idzie ulicą. Więc on się strasznie zdziwił, mówi, co wy za jedni. No, my przyjaciele. Tak, jak wy przyjaciele, mówi, tak wy nam pomóżcie barykadę budować. A my patrzymy, a ta barykada co chwila w powietrze leci. Bo właśnie to działo, które tam było zakopane na placu, strzelało do tej barykady. Więc ci żołnierze sowieccy nie budowali tej barykady. Broń Boże, Niemców powyciągali z piwnic i ci cywilni Niemcy własne meble nosili na tę barykadę i budowali tą barykadę, tak. No oczywiście wielu z tych Niemców tam zginęło na tej barykadzie, bo ci sowieccy żołnierze to tylko pilnowali tych Niemców, żeby oni tam nosili. No. Ci Niemcy to byli tak wystraszeni, że... No i co pan zrobił? Jak nam kazał iść budować tę barykadę, a ja widzę, że ta barykada, prawda, fruwa, no to się też strasznie wystraszyłem, że przecież nie możemy zginąć na tej barykadzie razem z tymi Niemcami. I w ostatniej chwili, jak już dochodziliśmy do tej barykady, tam były zgromadzone meble powynoszone z mieszkania i ci Niemcy nosili te. To ja się obejrzałem na tego oficera naszego i zauważyłem, że ten oficer akurat się odwrócił. To ja wskoczyłem do bramy. Wskoczyłem do bramy, kolega za mną, wbiegliśmy w podwórze. Myśleliśmy, że przez to podwórze tam gdzieś uciekniemy przez te tereny niczyje dalej. Okazało się, że to podwórze jest tak ogrodzone, że z niego nie ma wyjścia. W każdym razie nie tak szybko, bo płot jakiś to tak. A baliśmy się, że jak ten oficer morza zauważył, że my w bramę weszliśmy, to może tam wyśle jakiegoś żołnierza, czy każe nas tam szukać.
bo to by było dla niego podejrzane, może to szpiedzy, którzy tutaj informacji teraz Niemcom dostarczą tam, gdzie i tak dalej. No więc my, nie mogąc wyjść z tego podwórza, zobaczyłem, że jest otwarte drzwi do piwnicy. No to wbiegliśmy do tej piwnicy. I jak zbiegaliśmy po schodach, to usłyszałem szczęk repetowanego karabinu. A tam ciemno zupełnie było. Okazało się, że na dole w piwnicy było 2 sowieckich żołnierzy, którzy się tam zadekowali po prostu. Zadekowali się tam i tam nawet mieli, jakoś znaleźli tacę z jakimiś śledziami marynowanymi, zdaje się, czy wędzonymi na tacy. I oni tam paluchami jedli te śledzie. Ale jak oni tutaj, ktoś zbiegał po schodach, to oni zarepetowali karabiny, bo no nie wiadomo kto, prawda, może Niemcy. No, ale no myśmy jakoś tam zobaczyli, że no odezwaliśmy się w każdym razie, że tu by Polacy nie strzelać, to no i oni nie strzelali. Zobaczyli rzeczywiście, że Polacy, no to się dogadaliśmy z tymi żołnierzami, bo oni też się tam właściwie ukrywali, żeby... Przed przełożonymi? Tak. No, to każdy taki cwaniak żołnierz, to przecież szuka jakiegoś... No i powiedzieliśmy im, że ten oficer wasz kazał nam tu barykadę budować, a tamta barykada przecież wylatuje w powietrze. No to oni mówią, no to uchodzi, mówi czego. No i oni nam właściwie pomogli nawet. Oni obserwowali przez szpary w bramie, zaczęli obserwować tego oficera i że on nie idzie, ten oficer. Co mówił Hadi, szukajcie wyjścia. No i myśmy jakoś znaleźli jakiś śmietnik, tam był coś po tym śmietniku przez płot i rzeczywiście wyrwaliśmy się z tego podwórza na ten teren niczyi i tymi tyłami tych domów doszliśmy w końcu tam gdzieś, znaleźliśmy, awizowano nam przez kolegów stację benzynową, gdzie był w schronie pod stacją benzynową był opuszczony schron, w którym rezydował jakiś niemiecki major. Niemiecki major. To było wiadomo po mundurze, jaki on zostawił tam. No ale ludzie tam się bali dojść. Nasi koledzy w obozie powiedzieli nam o tym, że tam jest taki schron i że tam może trochę żywności być czy coś, bo to jest schron bogato zaopatrzony, bo to właśnie tam jakiś major niemiecki miał kwaterę w tym schronie pod stacją benzynową. I my szukaliśmy tej stacji właśnie. Dlatego tak odważnie przez te niebezpieczne tereny przedostawaliśmy się tam i znaleźliśmy ten schron. Trzeba było biegać po odkrytym terenie, też było bardzo niebezpiecznie, ale rzeczywiście znaleźliśmy nawet drabinkę w pobliżu wyrzuconą, którą spuściliśmy do tego schronu i weszliśmy do tego schronu. Nie wiem, jak myśmy tam rozświetlili ten schron, ale wiem, że mieliśmy jakieś światło nawet. A tam były jakieś świece, zapałki, to nie wiem, albo mieliśmy przy sobie, albo też tam znaleźliśmy. W każdym razie znaleźliśmy tam rzeczywiście dużo różnych ciekawych rzeczy. Niestety nic z żywności. Nic z żywności. Ale zabrałem stamtąd jesionkę, którą mam do tej pory w szafie tutaj. Tak. Jesionkę nałożyłem na siebie i ten kolega drugą jesionkę sobie zabrał. Z polską metką? Z polską metką. A co cennego znaleźliśmy, to papierosy. Papierosy z fabryki papierosów w Radomiu. Z fabryki papierosów w Radomiu. No i to dobre, jakieś egipskie
pamiętam, i inne takie lepsze papierosy. Tak. Także ja ładowałem sobie, nie pamiętam już co, ale ja sporo tych papierosów nabrałem. A papierosy w czasie wojny to jest waluta, wymienialna waluta, bardzo dobra. I ja za tą walutę, za te papierosy później kupię nawet około 2 kilogramów masła od sowieckich żołnierzy, też maruderów zresztą, którzy zdobyli w jakichś składach po niemieckich całą beczkę masła. I za te papierosy oni mi bagnetem wykują tego masła, tak, za 2 kilo co najmniej. A tłuszczu to byśmy nie widzieli całymi miesiącami. No i tak to właśnie było. Tak to było. Aż w końcu dotrwaliśmy jakoś do końca, to znaczy, że Sowieci zdobyli nasz obóz, no i jakiś major sowiecki w piwnicy się nagle pojawił. Żona siedziała w piwnicy z dzieckiem, ale ja to operowałem ciągle, ja w piwnicy się źle czułem. Piwnica zresztą nasza miała tylko 3 ściany, jedna ściana była wywalona przez bombę i przez tą dziurę można było obserwować pole bitwy. I tam siedziała żona też, no. No i w końcu jak ten major przyszedł, on jeszcze tam przesłuchiwał Lagerführer, taki kolejowy urzędnik, nie ten zastępca Lagerführera, bo cały czas w naszym obozie Lagerführer nie urzędował. On urzędował gdzieś tam, gdzie indziej, nie wiem nawet gdzie. Od czasu do czasu tylko przychodził, ale był zastępca jego. Zwykły taki Niemiec, mówiono nawet, że to był były woźny w gmachu szkolnym, w którym był obóz, że to był woźny w tej szkole. No tego nie wiem, to mniej ważne. W każdym razie ten major sowiecki kazał sobie przyprowadzić Lagerführera, ale ten prawdziwy Lagerführer to był bardzo taki inteligentny Niemiec, urzędnik kolejowy, troszkę wyższej rangi, w mundurze kolejowym, tak. I bardzo przyzwoity człowiek, który tylko czasem odwiedzał nasz obóz, nigdy się nikomu nie naraził, czasem tam gdzieś zajrzał, ale... I ten major sowiecki kazał przyprowadzić sobie tego Lagerführera, bo to był taki służbista, że nie uciekł. Jak Sowieci już zajmowali obóz, to wszyscy Niemcy, którzy mieli tam wydzielony, w tym dużym naszym gmachu, mieli wydzielony schron, to oni wszyscy uciekli z tego schronu dalej. Ale ten Lagerführer to był taki właśnie służbista, że on uważał, że on musi być na posterunku. I on został. No to jak ten major sowiecki przyszedł, kazał sobie tego Lagerführera przyprowadzić. Posadził go na krześle przed sobą. No i wyglądało na to, że on go będzie przepytywał, prawda, przesłuchiwał. Ale nasi funkcyjni tacy Polacy, którzy nie pracowali poza obozem, tylko pracowali na terenie obozu, w kuchni tam i to, a pokątnie w piwnicach pędzili bimber. Co dziwne może się wydawać, ale oni prawdopodobnie w spółce, znaczy z wiedzą tego zastępcy Lagerführera to robili. Co jest bardzo prawdopodobne, bo jeden z tych funkcyjnych Polaków to flirtował z córką
tego zastępcy Lagerführera, tego byłego woźnego szkoły. On tam mieszkał na terenie obozu, miał mieszkanie, mieszkał z żoną i z córką. I z tą córką flirtował jeden z tych funkcyjnych Polaków, który tam pracował w kuchni. No więc jak ci Polacy z cukru, który obóz dostawał, przydział jakiejś żywności, prawda? Między innymi trochę i cukru. Tego cukru myśmy nigdy nie widzieli, oczywiście. Najwyżej jakieś sacharynę tam pewno dostawaliśmy za osłodzenia kawy czarnej. A ten cukier, to właśnie z tego cukru to pędzili bimber ci nasi Polacy. Tam. I jak ten major sowiecki tutaj zaczął przesłuchiwać tego prawdziwego Lagerführera, tego urzędnika kolejowego, to ci funkcyjni Polacy przynieśli butelkę bimbru, który sami wyprodukowali. I 2 szklanki przynieśli, nie, 1 szklankę przynieśli, bo chcieli tego majora sowieckiego poczęstować bimbrem. Więc dali szklankę, major się zdziwił, ale się bardzo ucieszył, że dostanie tutaj alkoholu. Nalali mu do szklanki, ale ten major mówi, szklanka dla tego Lagerführera, dla tego kolejowego. No to oni przynieśli drugą szklankę, kazał nalać do pełna temu i kazał mu wypić tą całą szklankę. Naraz? Tak, kazał mu ją wypić. No, ten inteligent, bo to był taki inteligent niemiecki kolejarz, to on zbladł, wypił troszkę, to ten kazał mu pić dalej, wypił pół szklanki i już nie mógł. To ten major rewolwer wyciągnął do niego. No i on musiał wypić całą szklankę bimbru. Jak wypił, to zbladł i mówię wam, że jeszcze chwila i spadł z tego krzesła. Tak. Spadł z tego krzesła, zaczął wymiotować. No to ten zabrać go kazał. No to było, dla mnie to był właśnie ten pierwszy styk 2 kultur. Wschód i zachód. Tak, tak. Tak to było.